Zanim zacznę mój test, chciałbym zaznaczyć, że ma on jedynie pokazać, że piana PUR pianie PUR nierówna. W zestawieniu biorą udział piany ICNIN, próbka oznaczona jako I i piana na P. Każdy może sobie sprawdzić producenta na P w internecie. Skąd mam próbkę piany P? Jak prowadziłem casting na ocieplenie poddasza, to jeden z wykonawców przyniósł próbkę, żebym sobie obejrzał, dotknął, jaki to cudowny produkt. Skąd mam próbkę piany I? Jak ekipa kończyła swoją pracę i czyściła sobie pistolet, to resztę prysnęli na posadzkę, a ja sobie z tego wyciąłem identyczny kwadrat. Dodatkowo dla porównania testowi zostanie poddana próbka z wełny mineralnej. Jeśli chodzi o chłonność, nasiąkliwość, to wiadomo, że jest ona na pozycji straconej, ale znajduje się w tym teście, aby pokazać, jak wielka przepaść dzieli piany PUR a wełnę. Żeby nie było tak kolorowo, to wełna rozkłada na łopatki piany PUR pod względem klasy odporności na ogień. Wełna ma klasę A, czyli jest niepalna, a lepsze piany PUR klasę E, czyli są to produkty palne, samogasnące, podobnie jak styropian. I proszę nie mylić klasy E z klasą F, bo na przykład klasę F mają pianki montażowe, a te są ultra łatwopalne. W pierwszym etapie próbki o tych samych wymiarach zostały zważone i są absolutnie suche. Pierwsze wnioski. Piana I, jak widać, jest lżejsza i ma troszkę inną budowę. Tak jakby składała się z większej liczby mniejszych komórek. W dotyku piana P jest wyraźnie twardsza i mniej elastyczna, ale test elastyczności i podatności na rozerwanie pokażę na sam koniec. Następnie próbki trafią do pojemnika z wodą, który będzie stał na zewnątrz przez minimum 2 tygodnie. Próbki nie będą niczym zasłonięte, więc warunki będą ekstremalne, bo na pewno będzie padał deszcz i zapewne będzie świeciło słońce. Po 2 tygodniach próbki znowu zostaną zważone. Po pomiarach czuć, że próbki są znacznie cięższe przez chłoniętą wilgoć. Teraz sprawdzimy poziom zawilgocenia za pomocą wilgotnościomierza. Używam tego samego trybu dla każdej próbki. Wybrałem tryb 4, bo nie ma tu odpowiednika do pian, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia. Ważne, żeby każda próbka mierzona była w tym samym trybie.
Kolejne wnioski. Piana P osiadła na wodzie mocniej niż piana I, tak jakby wchłonęła więcej wody. Co ciekawe, piana I ma wyższy poziom zawilgocenia na górze, co oznaczać może, że podciągana woda dotarła aż do góry przez otwarte komórki. Obydwie piany potwierdziły, że oddychają, bo w obydwu przypadkach góra jest zawilgocona, jednak w pianie I jest ta wilgotność na poziomie większym, czyli powiedzmy, że ta piana ma większe możliwości, oddychające. Ostatni etap testu, czyli próbki wyjęte z wody, będą leżały w suchym miejscu w temperaturze pokojowej przez 24 godziny. Kolejne wnioski. Obydwie piany od góry są suche, natomiast piana I szybciej wysycha. Spodnia część próbki piany I ma mniejszą wilgotność. Znowu piany pokazują, że są otwartokomórkowe i potrafią dodychać i odprowadzać nagromadzoną wilgoć. Z ciekawości zmienię też tryb na inny i znowu dokonam pomiaru.
Ostatnia próba, czyli dewastacja próbek, dlatego też zostawiłem ten test na sam koniec. Myślę, że widać wyraźnie, że jaśniejsza próbka, czyli piana I, jest mniej podatna na wgniecenia. Pod silnym naciskiem obydwie próbki się poddają, jak widać, ale proszę zauważyć, że popękała tylko piana P, co oznacza, że jest mniej plastyczna lub elastyczna. Przy próbie rozerwania piana I wymagała użycia większej siły, natomiast piana P poddała się prawie bez stawiania żadnego oporu. Podsumowując, sam osobiście zawsze zastanawiałem się, dlaczego piana I kosztuje tyle, a piana P tyle. Każdy producent zachwala swój produkt jako najlepszy, ale mam nadzieję, że tym testem pokazałem, że piana pianie PUR nierówna i że czasami lepiej dopłacić parę złotych na metr kwadratowy więcej i spać spokojnie. Pozdrawiam.